Słuchajcie, wracamy do życia studenta w Stanach Zjednoczonych. Za pierwszym razem byłem po prostu za krótko i nie zdążyłem zrobić większości rzeczy, które chciałem, więc pora na sezon drugi. To jest życie, plaza. I jak wygląda prawdziwa amerykańska impreza? Próbujemy włamać się do tego high schoola. Jeny. Ja pamiętam, jak za pierwszym razem wróciłem ze Stanów do Polski, to miałem w głowie coś takiego, że kurde, to była najlepsza przygoda w całym moim życiu i że przez długi czas nic tego nie przebije. Ale teraz, słuchajcie, po przeżyciu drugiego sezonu w Stanach mogę śmiało powiedzieć, że było to 3 razy lepsze niż ta poprzednia seria. Tyle, że tutaj historia zaczyna się trochę inaczej, bo mój przyjaciel Maxi obecnie studiuje w Kalifornii i doskonale wie o tym, jak bardzo chciałbym zrobić comeback do Ameryki, więc oboje się staraliśmy, żebym wyleciał do niego do Kalifornii i uzupełnił ten rozdział mojego życia. Zrobił jeszcze kilka rzeczy, które zawsze chciałem jako taki amerykański student. No jedną z tych rzeczy, które chciałem nadrobić, były takie typowe wakacje studentów w Ameryce. Więc 8 dni przed wylotem do Kalifornii spotkałem się z moimi starymi kumplami ze Stanów i cała przygoda zaczyna się właśnie tutaj, na Florydzie. To jest niby cały dom dla mnie. Looks good, no? Yeah, bro. This looks good. But it's only one bedroom. Two. Max mi właśnie powiedział, że mamy tutaj jeszcze basen, o którym ja w ogóle nie wiedziałem. Wygląda fajnie. Again the same shit. So good. Wow, I'm starving. Po takim czasie znowu zobaczyłem te mordy w Stanach i wiedziałem, że ten rozdział mojego życia będzie mocny. Mimo że wtedy tak naprawdę jeszcze nie wiedziałem, jak ta pierwsza przygoda się dla mnie skończy. Kiedy przyszliśmy na plażę, to poznaliśmy 2 kumpli Maxiego, z którymi studiuje i gra w Kalifornii. Kale i Lucas. Brazylijczycy, którzy z jednej strony sprawili, że umierałem w łóżku, ale z drugiej mocno przyczynili się do tego, że faktycznie był to nasz najlepszy czas. No i na początku faktycznie dużo nie gadaliśmy, bo w sumie pierwsze co zaczęliśmy robić, no to grać w piłkę nożną. Oczywiście to są Brazylijczycy, ale tak dokładnie to graliśmy w Altinie. Altinha to taka plażowa gierka, która powstała w latach 60. na plażach w Brazylii. No i całe plaże są tam pełne ludzi, którzy w to grają. Czy młodzi, starzy, chłopaki, czy dziewczyny? Wszyscy. No i niby jest to proste, bo odbijasz piłkę i nie możesz jej upuścić, ale w Brazylii no nie chodzi tylko o odbijanie. Tutaj liczy się styl. Nie gra się w to na punkty, tylko tak naprawdę im więcej trików, im bardziej szalone podania zrobisz, tym lepiej. No liczy się tutaj głównie brazylijskie flow. Ja wcześniej grałem z Brazylijczykami w piłkę sporo. W Altinie co prawda nie graliśmy typowo, bo nie mieliśmy plaży, ale ja wiedziałem, że z moją techniką easy to ogarniemy. Vai tomar teu cu, fica na puta arrombada. No jednak na niedeptanym piasku kontrola piłki jest gorsza. Ja też nie grałem przez długi czas w piłkę, wiadomo, wytłumaczenia, ale po prostu każdy z nas na początku grał jak drewniak. Graliśmy w to jednak godzinami i z godziny na godzinę szło nam coraz lepiej. Piłka w powietrzu była już coraz dłużej i co najważniejsze, zaczęliśmy robić więcej skillsów, a przynajmniej Próbowaliśmy. ja z Maxem w ogóle popadliśmy już w jakąś obsesję, bo każdego ranka jeszcze graliśmy przy basenie, żeby wiecie, poprawić czucie piłki i dorównać Brazylijczykom, ale no faktycznie z dnia na dzień wychodzi nam to coraz lepiej. Ale Amerykanie chyba nie ogarniają, że to nie jest jakaś wybitna sztuka kopać piłkę czasami, bo podbijali do nas cały czas, mówiąc, że zarobiście nam idzie. Niektórzy nas w ogóle nagrywali i chcieli się przyłączyć do nas, żeby z nami grać. W ogóle co śmieszne, jak byliśmy gdzieś tam na szamie, to ludzie czasami nas poznawali i normalnie podbijali, mówili: o, to wy jesteście tymi gośćmi z Brazylii, co gracie w piłkę tam. Bardzo fajnie wam to wychodzi, fajnie się patrzy na to i tak dalej, więc no to znaczy, że chyba dosyć dobrze nam szło.
falo português. Eu falo português. Ele português. Ele fala português. Bro, I'm fucking tired. Oh my god, damn it. It looks so perfect, bro. Dzisiaj pokażę wam typowy dzień, jak się żyje w Miami, proszę państwa. Jeszcze co robimy? Wstajemy, od razu myjemy ząbki. Wszyscy srają przed wyjściem. The fuck people, guys, what the fuck guys you doing? No niestety sprawa nie zawsze była taka łatwa, bo Pipo i Max bardzo długo spali i trzeba było ich budzić różnymi sposobami. Max! No klara! I swear, there can be a real nuclear alarm. He's not waking up. I swear, he's gonna die. What? Najtrudniejsza część dnia za nami. Teraz zobaczcie, co w sumie robiliśmy w ciągu dnia. Rano zazwyczaj odwiedzaliśmy basen, żeby no trochę pograć w piłkę. Później szliśmy na plażę, gdzie no bywało różnie, bo po zagraniu w Altinie też robiliśmy inne rzeczy. I nawet z Maxim wzięliśmy udział w turnieju siatkówki plażowej, w którym the level is, I don't know, I think we can smash it. Dostaliśmy w ciry. Max Beach, which fast food in America is the best? Chipotle. Yes? Yeah. People? Shake Shack. Alright, yeah, that's a good one. Shake Shack is good too. And Max, you? Rains and Canes. What the fuck is it? You're gonna try, you will love it. It's like Chick-fil-A, 10 times better. We try the shit. Basically, there is no only one winner, but for now, I'm team Chipotle. I'm fucking down for it. Dobra, ale co to za dzień w Stanach bez śmieciowego żarcia? Oczywiście przetestowaliśmy co nieco. Damn, it looks so good, bro. Nasze ulubione Chipotle. Nie wierzę, jak dobre to jest. Normalnie uzależniłem się od Chipotle. Chipotle is fucking beast. From a scale from 1 to 10, what do you give Chipotle? Bro, I love it. I think solid 9. Yeah, because it's like fresh and everything, and it's like healthy fast food. Yeah. Oh, imagine it's David Goggins. No, but it looks kind of similar. Who's gonna carry the boat? And the load. Niektóre restauracje poza jedzeniem miały też widok, w którym można było się zakochać. Poza plażą i jedzeniem ciekawe było też w sumie podrywanie latynoskich mamusiek w Uberze. What about Chipotle? Yeah. Me gusta. ¿Dónde eres? Dominicana. Nice. Me llamo Maxi, ¿y tú? Ana. Tengo 20 años. ¿Qué? ¿Tienes una mascota? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Mi número? ¿Sí? 954. Wait, let me check. Oh, thank you so much. Got the number or what? We got the number! But she was good, bro. I said, see you, mommy. Yeah, she was like... She said you, like, call me. She said call me. Czego my ci... Hey, that's where I'm from. That's from Munich, you know. That's Munich. Go to him and comments. No słuchajcie, jak dla mnie życie marzenie. Ale w naszej dziennej rutynie była jeszcze jedna bardzo, no niezdrowa dosyć w sumie rzecz. I zaraz wam o tym opowiem, ale najpierw muszę wam powiedzieć, że takie życie jak tutaj widzicie mam tylko czasami, bo zazwyczaj, no, siedzę. I tak właśnie wyglądam zazwyczaj jak montuję dla was filmy. Zgarbiony jak banan i z bólem pleców. Po prostu ostatnimi czasy naprawdę bardzo dużo siedzę. Jest to mega niedobre dla mojego ciała, takie siedzenie. Szybciej się przez to starzejemy i no po prostu źle się z tym czuję. Dlatego pora coś zmienić.
Teraz będę pracował przy tym elektrycznym biurku, które dostałem od firmy FlexiSpot, za co naprawdę dziękuję, bo no siedzenie było dla mnie już naprawdę męczące. I chciałem sobie w sumie kupić to elektryczne biurko, ale skoro mi je wysłaliście i poprosiliście o opinię, no to macie. Już po tworzeniu paczki wygląda to porządnie, łatwo się składa i jeszcze łatwiej używa. Mamy panel, który mogę ustawić wysokość biurka, jak chcę sobie posiedzieć to obniżam, a jak chcę sobie postać, no to podwyższam i pracuję na stojąco. Widać naprawdę porządne wykonanie biurka i elementów. Jeśli ktoś z was chce takie biurko sobie kupić, albo inny sprzęt, który pomoże wam zdrowie pracować, wejdźcie na stronę FlexiSpot, oni mają mnóstwo sprzętu, bardzo dużo tego mają, więc wbijajcie, link w opisie, flexispot.pl. Więc jak mówiłem, przed wylotem do Kalifornii zostało mi pokazać ostatnią rzecz, która działa się na Florydzie. I musimy zacząć od tego, że Ludzie z Brazylii kierują się totalnie innymi wartościami w życiu niż ja. Ja jestem takim, wiecie, zero imprez, zero jakichś tam używek, wiecie, medytacje i tak dalej. A oni? Hakuna Matata. Stary, baw się życiem. Po zagraniem cały dzień w piłkę, całą noc wyimprezowali. Jak oni dowiedzieli się, że ja będąc w Miami prawie miesiąc, nie byłem na żadnej dobrej imprezie i nie przeżyłem tak naprawdę jakiejś super zabawy, oni powiedzieli, nie, bratku, ty jesteś teraz częścią nas, musisz tutaj się bawić tak jak my, przez cały tydzień. Ja mówię, nie no stary, ja nie jestem w ogóle imprezowy i tak dalej, nie chcę się łazić na imprezę. On mówi, stary, musisz z nami iść, no dawaj. Ja mówię, kurde, no dobra. Right now. I don't know what's going on here. wow, niesamowite to jest. 8 nocy w Miami, 4 spędziliśmy na imprezach. Girls coming to us and say, yeah, you're these guys from the beach who play soccer. Robili sobie z nami w ogóle zdjęcie. Ale jestem zmęczony. No, ten tydzień trochę mnie zepsuł i skończyłem go w łóżku chory jak pies, bo w tydzień imprezowałem więcej niż przez moje ostatnie 3 lata życia. Ale szczerze, nie żałuję ani chwili, bo nauczył mnie, że w życiu chodzi nie tylko o dyscyplinę, moi drodzy, ale też o ten luz i radość chwili, tak jak robią to Brazylijczycy. Ja właśnie po to chcę podróżować, bo pozwala to spojrzeć na świat oczami innych. Mimo że teraz nie będę więcej imprezował, to zauważyłem, że wszystko ostatecznie sprowadza się do jednego. Do balansu. To była zajebista przygoda, ale teraz chłopaki wracają do Kalifornii. I ja, słuchajcie, miałem lecieć z nimi. Ale dzień przed ich wylotem moje sprawy nie były jeszcze załatwione w Kalifornii, więc ja stałem przed wyborem. Albo lecieć sobie spokojnie do domu i odpuścić to marzenie, albo zaryzykować, wydać pieniądze na dość drogi bilet do Kalifornii. I nie wiedzieć, co się później stanie. Więc ostatniego dnia tak naprawdę wszystko stało pod znakiem zapytania. Ale wtedy Dostałem wiadomość od mojej crush. Zapytała się, czy wpadam do Kalifornii i... no, postanowiłem, że zaryzykuję.